Takie rzeczy czasem się spotyka w naturalnym środowisku miejskim. 125 jako dojazd do pracy z końcówki lat 80. Wyobrażacie to sobie? A ja mogę popodziwiać, pomimo że zaczyna padać. I moim oczom ukazał się las motocykli. A krótko mówiąc, pierwszy raz widzę taką Tenerę 125, silnik dwusuwowy. Tutaj widać też z zaworem wydechowym. Prawilnie. Kopka, kickstarter. Jest w takim stanie, nie wiem z którego roku, ale przypuszczam, że jakieś lata 80., początek 90., bo jeszcze z tyłu jest bęben hamulcowy, z przodu jest już mała tarcza. Bardzo fajnie wygląda ten motorek. Widać, że chyba pędzlem malowany zbiornik. Przebieg nie wiadomo tak naprawdę, czy prawdziwy, czy nie. 25 tysięcy, 26 dochodzi. Taki stan ciekawy, nadający się jako baza do fajnego remontu. No widać, że pewnie skoro widzę go pierwszy raz na żywo, to pewnie temat części zamiennych może być wątpliwy, ale fajnie zaparkował obok starszej pani, która jest zabezpieczona, bo dzisiaj możliwe są opady. Zresztą rano padało. Dziwna ta obietka, taka spora, pusta tutaj, taka gruba ta czacha, no ale bagażniczek też fajny, można praktycznie coś zamocować, roll gas na jedną linkę, prosty gaźnik, dwusuwik, lampa. Jestem ciekawy, czy ma 6 biegów, można przypuszczać, że prawdopodobnie tak. Więc fajny motorek. Rocznika akurat tutaj nie ma na tej tabliczce znamionowej. Co mnie ciekawi, to nie wiem co to idzie odma, chyba do budowy filtra powietrza czy do czegoś, z króćca od gaźnika, z dolotu, nie wiem jak to jest. Na pewno jest tutaj widać, że zawór, ale co, jak tutaj jest namodzone, nie mam pojęcia. Konstrukcja naprawdę fajna, prosta, taka, tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Dźwignia też prawidłnie składana. Podnóżki bardzo malutkie, ale też fajnie rama jest tutaj zrobiona. Myślę, nie będę ruszał, nie dotykał tej maszyny, ale myślę, że jest lekka, limna i poręczna. Bęben jest na taką linkę hamulcową, nie na sztywny pałąk, tylko elastycznie idzie gruba linka sobie tutaj i jest przenoszony tylny hamulec. I oczywiście złote obręcze. Fajnie się to prezentuje. Ups, tak się przyglądam, ale to jest chyba pęknięty kawałek kartera, tutaj gdzie wchodzi oś od wahacza, więc coś się musiało zadziać w tym motorku. A fajna jest to, że tutaj są główki do kalabitki, do smarowania tych wszystkich łożysk. To mi się wydaje, że to jest fajny ogólnie temat w zawieszeniu, gdzie mamy łożyska giełkowe, żeby to była możliwość tego smarowania bez rozbierania. To jest plus. Dźwigienka też elegancko, typowo taka, żeby można było się przewrócić, nic się nie dzieje. To fabrycznie montowana. Tu już chyba mi się rozjaśnia, co to jest. To nie jest obudowa filtra powietrza, to jest, no właśnie, ktoś mi może napisze, co to jest. Ta gruszka wchodząca tutaj do krótca dolotowego. I tu widać linki, sterowanie zaworu gdzieś jest tam, jakiś moduł jest zapłonowy, więc coś tu się dzieje, chłodzenie oczywiście cieczą. Nie wiem, czy ma akumulator ten motocykl, ale przypuszczam, że może mieć, może nie mieć. Tego nie wiem, musiałbym sprawdzić w specyfikacji. A to są takie oględziny z ciekawości. Widzę centralka kierunkowskazów LEDowa wmontowana tutaj. Może są żarówki LEDowe albo i nie.
siatka osłaniająca tutaj układ wydechowy, chłodnicę. Zbiornik, muszę powiedzieć, że jest też mocowany do zbiornika. Zbiornik wygląda dość pękacie, nie wiem ile litrów, ale tak wygląda, że dość sporo jak na 125. Widać jest automatyczny dozownik oleju, rurka, która idzie bezpośrednio do bagażnika, tutaj schowana. Jest zbiornik na olej, więc już nie trzeba mieszać. Inny rozmiar koła to jest według opony założone, to jest 120, 80, 18. Jest też ciekawie, z przodu jest typowa opona 21, 90 na 90. Zawsze to jest fajne, sprytne naciąg łańcucha w ten sposób i łatwo to skontrolować po obu stronach. Nie, to są starszej pani, że to trzeba jakoś mierzyć, bo ciężko na te kreski to wszystko postawiać, a tutaj widać są kropki, cyferki, numerki i można to fajnie równomiernie ponaciągać. Pomimo, że mały, to stylizacją, linią nawiązuje właśnie do Super Tenere, przybliżeniu do 660, 750, właśnie z końcówki lat 80. Motocykl wyposażony w zawór wydechowy, dzięki czemu moc osiągana kiedyś nie były kastrowane pod względem mocy. W zależności na który rynek było wyprowadzony motocykl, to wahała się od 16 do 22 koni mechanicznych. Zbiornik paliwa, z tego co znalazłem informację, to jest około 20 litrów. Z tego co słucham informacje, to podobno nie dmuchał w kaszę, czy jak to się mówi, nie w kij dmuchał. Ten silniczek pozwala rozpędzić ten motocykl do około 120, a nawet ktoś wspomina 100. Ale to pewnie z wiatrem w żagle i przy tym silniku 22-konnym. Więc jak na 125 z końcówki lat 80., 89, 90, więc całkiem fajne informacje usłyszałem, no i dzielę się z Wami, bo sam jestem bladego pojęcia na temat takiego fajnego motocykla. Teraz spadnie bomba, bo jest czarne niebo, a ja nadal podziwiam ten motocykl. Faktycznie widziałem na filmie, ktoś się rozpędził do 130, prawie szafę zamknął i ma 6 biegów, więc ciekawe są opinie. No ja mogę sobie poglądać po francusku, bo na pewno we Francji tych motocyklów, jak widać, zdarzają się jeszcze takie perełki. A ja, co ja mogę powiedzieć, biedny Polonais, co wychował się na WSC 125, która miała raptem do 6 koni, o ile była super sprawna. A takie tutaj 125, końcówka lat 80., 22 konie, prędkość można przelotowo jeździć było po autostradkach, po ekspresówkach, nawet do dnia dzisiejszego, jeżeli ktoś ma dobrze zadbane zawór wylotowy, to wszystko dawało kopa, fajny wygląd i wielgachny zbiornik paliwa, 20 litrów paliwa. Nie wiem ile to pali, ale myślę, że zasięg na tym zbiorniku jest dość spory, o ile się nie katuje. Więc taka ciekawostka, zawsze się znajdzie jakiś moment, chwila, żeby porozmawiać na temat motocykli, zwłaszcza tych takich obecnie rzadko spotykanych, a nie tych takich najnowszych. Na temat tego motocykla nie widziałem polskich informacji technicznych, nie udało mi się znaleźć, tak na szybko wygooglować, więc mówię jak jest.
można powiedzieć takie rodzinne zdjęcie poniekąd. Dobrze, nie wiem czyj to motocykl. Pierwszy raz go tu widzę, ale jest fajny, naprawdę. Dobra, jedziemy do domku.